To jest zapowiedź. To jest rosyjski pinpointer. Dla każdego, kto ma z tym problem, nic na to nie poradzimy. Mogę Wam zagwarantować, że to urządzenie jest poszukiwane także przez Ukraińców i ludzie są zainteresowani tym sprzętem. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem jest to jeden z lepszych pinpointerów z prostego powodu. Najwięcej oferuje, jeśli chodzi o możliwości. Dlaczego najwięcej? Dlatego, że tak naprawdę poza wyłączaniem automatycznym, tu mamy pojedynczą kamburę w tym zestawie, może będzie kabura udowa, mamy kaburę na pas, ten pinpointer da się skonfigurować za pomocą aplikacji. Ja już będę słyszał zaraz jęk, po co aplikacja, po co wyświetlacz. Dlaczego? Dlatego, że macie bardzo dużo funkcji w pinpointerach. Najróżniejszych. Strojenia, zmiana tonu, zmiana głośności, prawda? Dużo jest różnych możliwości. Doszła dyskryminacja. Tak, i macie tylko jeden przycisk. Łączycie za pomocą tego urządzenia się z aplikacją w telefonie i macie te opcje, ja Wam pokażę to na filmie później, nagram z telefonu, macie te wszystkie opcje pod przyciskiem i możecie sobie wybrać włączenie, wyłączenie latarki, nie musicie pamiętać kombinacji, nawet jakby były 3 przyciski, to musicie mieć instrukcję. W ten sposób, nie mając instrukcji, mając aplikację, używacie po prostu tego urządzenia, możecie odstroić. Co więcej, to będzie pierwszy pinpointer na rynku, w którym można zrobić update, prawda? Niby po co komu update w pinpointerze, ale dojdą nowe funkcje, na przykład zmiana audio, inny dźwięk audio. Tutaj także ważną rzeczą, bo to jest 3. generacja Sfinksa, jest dyskryminacja. I też będzie pytanie, po co jest dyskryminacja. Po co? Dokładnie, no bo nie oszukujmy się, rzadko się zdarza, że w dołku mamy więcej niż jedną rzecz, ale akurat my trafiamy na aż tak ekstremalne warunki, zdarza się nam, więc czy przydatna w takiej sytuacji, czy nieprzydatna? Kwestia dyskusyjna. Natomiast tu Michał zwrócił uwagę, podczas gdy rozmawialiśmy ze sobą, do czego dyskryminacja w takim pinpointerze. Ten pinpointer jest wodoodporny, można go używać w wodzie. Tak, do 6-5 metrów. Do 6-5 metrów można z nim nurkować, snurkować i można go używać w wodzie i on wtedy zasygnalizuje nam, czy mamy obiekt żelazny, czy nieżelazny pod noskiem. I to jest bardzo duży plus. Bo jest zmiana dźwięku, ale też pojawia się dioda i zmiana wibracji. I co więcej, jeżeli macie sztuczną plażę i macie kapsle i na tym metrze kwadratowym leży 30 takich kapsli, to zanim wykopiecie monetę, to stracicie czas na kopanie kapsli. Tak samo jak my z Mariuszem mamy miejsca, gdzie jest stara osada i jest masa żelaza i masa gwoździ. I to w takim miejscu się przyda. Myślę, że dla większości ludzi nie jest to potrzebne, ale jeśli mamy rozsądną cenę i bardzo dużo różnych opcji, warto coś mieć niż nie mieć, tak mi się wydaje przynajmniej. Tak. Przejdźmy do prezentacji, pokażemy Wam, Mariusz odpakuje, pokażemy co jest w pudełku i pokażemy jak to mniej więcej wszystko wygląda. Jeszcze jedna rzecz, za nami jesteśmy tutaj w Glass Residence obok Otwocka, będziecie mogli sprawdzić w opisie na stronie. Jest to interes rodzinny, w ten sposób powiem, z mojej strony. Jeśli ktoś będzie chciał jakąś imprezę, czy spędzić czas, naprawdę tu są kajaki, są kłady, naprawdę jest dużo atrakcji, są konie, tak, to zapraszam na stronę Glass Residence, ale to w opisie dostaniecie link albo się pojawi w górze strony. Wróćmy do pinpointera. No, czyli jest kabura udowa w tym momencie. A, i tutaj pokaż ten właśnie, pojawiła się nasadka na nosek, której nie było w wersji 0.2. Jest kabel, oczywiście USB, nie będziemy go pokazywać, bo to nie ma po prostu żadnego sensu. Natomiast ten pinpointer, odłóż pudełko może na ziemię, to nie ma potrzeby. Ten pinpointer już ma wbudowany akumulator. Czy to jest wada, czy zaleta, musicie sobie to odpowiedzieć. Natomiast no jest to już taka sytuacja, że ten akumulator starcza na bardzo długo. Natomiast jeśli nie będzie baterii wymiennej, no to w pewnych sytuacjach lepsza jest jednak wymienna bateria. Trzeba pamiętać o ładowaniu, ale w aplikacji to widać, ja to pokażę. Odkręć korek, może pokażmy jak wyglądają złącza. To jest USB-C w tej chwili. USB-C, dioda sygnalizacji statusu, głośnik. Tak naprawdę ta dioda się zmienia, jeśli chodzi o sygnalizację. Zaraz pokażemy, jak ten pinpointer reaguje. Tu jest ciekawostką to, że także latarka, jak w starej wersji, pokazuje po kolorach, jaki jest stopień naładowania baterii. Teraz jest na przykład zielony, ale może spokojnie się zmienić na pomarańczowy czy czerwony. I tak samo tutaj, prawda, jeśli mamy kolor, to mamy zieloną diodę. Ja zaraz pokażę Wam, jak to działa na przedmiotach testowych. Dobrze, czyli tu moneta, prosty pokaz.
I audio, i wibracje. Jest wszystko pod kolor, ta dyskryminacja. No, można wyłączyć oczywiście. Cofnij jeszcze raz, bo na początku on to traktuje jako kolor, nie? Tak. To tak we wszystkich jest pinpointerach. Musi ten przedmiot być już dość blisko. A zobaczmy. No kapsle. Patrzcie, kapsle. Zrywka. Tu Witia się pytał o czułość tego pinpointera. Pozdrawiamy Witię. On jest bardziej czuły od Garretta. Natomiast na jakąś ekstremalnie drobną biżuterię ja bym się nie ustawiał w tym momencie. Teraz jest na fabrycznym ustawieniu 3 z 4, ale jeszcze ten pinpointer ma możliwość dodatkowej kalibracji czułości i jeszcze zwiększenia. Czyli ledwo, ale teraz zrobimy tak, że ja włączę aplikację i zwiększę czułość. Poczekaj, jeszcze raz. Tak. No teraz maksymalna czułość, ale on się będzie wzbudzał. To jest... Jeszcze raz sreberko. No zobaczmy. No lepiej jest o wiele. No to jest bardzo cienka rzecz. No to niestety. Takiego łańcuszka to już nie będzie szans. Ale nie, jednak. Nie, no to myślę, że z tych wszystkich pinpointerów, które są na rynku, to jest chyba najbardziej czułe urządzenie w tej chwili, nie? Ale to tak jak wam żeśmy nieraz mówili, to nie jest istotne. Dlaczego to nie jest istotne? Dlatego, że pinpointer nie jest stworzony do szukania drobnej, cienkiej mikrobiżuterii. On się do tego nie nadaje. Ja wiem, że przy nurkowaniu to się wam przydaje i to o to przede wszystkim chodzi, jak ktoś szuka jakiejś takiej współczesnej biżuterii tego typu. Natomiast uważam, że w innych warunkach to i też przy nurkowaniu to powoduje, że on zbiera dużo fałszywych zakłóceń i sygnalizuje mineralizację. To tak jak się kopie z takim pinpointerem w Atlantyku, wkłada się go do słonej wody, to trzeba nacisnąć przycisk, żeby on się przekalibrował, dlatego że on wyje po prostu, jakby nie był ustawiony, dlatego że no, jest duże zasolenie. Pokażmy, wyłącz go, pokażmy może z bliska, jak on jest wykonany, bo to też jest całkiem przyzwoite wykonanie, jeśli chodzi o tworzywo. Ta nasadka jest w zestawie, jeśli chodzi o osłonę. My używamy z Mariuszem tego pinpointera w wersji poprzedniej na baterię, bez dyskryminacji. No, nie wiem, niech się Mariusz wypowie. Ja uważam, że to jest fajny pinpointer, ale może Mariusz jeszcze powie, jakie ma wady, to też będzie miało jakieś relatywne znaczenie dla nas. Czy wady? To jest kolejny dobry pinpointer w ofercie, no i tyle. Mi się go używa dobrze, tak? Mam teraz porównanie z nową Noctą. Mhm. Uważam, że obydwa są bardzo fajne, tak? Ale to jest wszystko kwestia tego, jak komu co leży w ręku, co jest komu potrzebne i tak dalej. Ile chce wydać pieniędzy, bo ludzi też nie stać, trzeba pamiętać. Ludzie że tak kupują tanie chińskie pinpointery, które też jakoś działają, tak? Sam taki pinpointer mam jako zapasowy kolejny i jest to kwestia, tak jak wcześniej powiedział Michał, daje ten pinpointer nam dużo, ta nowa wersja, dużo fajnych możliwości i prostej obsługi z aplikacji. Niekoniecznie dla wszystkich będą to potrzebne rzeczy, tak? Niekoniecznie dla wszystkim się to przyda, natomiast jak już powiedziałem wcześniej na jakimś filmie, lepiej coś mieć i nie użyć, niż nie mieć i żałować, że się tego nie ma. Że się nie ma takiej opcji, takiej możliwości. Tak jest ze wszystkim, tak? Tak jest z pinpointerem, tak jest z wykrywaczem, tak jest z samochodem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tyle. Kolejny dobry, ciekawy, udany produkt, nie odstający od konkurencji, oferujący jakieś nowe rozwiązania, nowe możliwości. Fajnie, że to wszystko idzie do przodu, fajnie, że przez te kilka ostatnich lat
elektronika użytkowa posunęła się do takiego stopnia, że właśnie otrzymujemy taki produkt. A co odpowiesz hejterom, którzy mówią, że to jest produkt rosyjski? Okej. Jakimi samochodami jeździcie, bo w większości z Was pewnie jeździ niemieckimi autami. Niemcy wchodzą w nas masła od ponad 1000 lat i jakoś nie przeszkadza Wam jeżdżenie niemieckim autem. Ja bym wspomniał o innej rzeczy, że gaz, który tankujecie, jest rosyjski, gaz, którym ogrzewacie mieszkania, też jest rosyjski, czołgi, które wysyłacie na Ukrainę, też są rosyjskie, a pinpointer nie służy do zabijania. Także myślę, że tym zakończymy, bo to jest chyba jedyna sensowna odpowiedź. Nie ma co ciągnąć tego tematu dalej. I tyle. A ja jeszcze pokażę Wam aplikację i co można osiągnąć z aplikacji, bo to też ma duże znaczenie. Praktycznie wszystkie funkcje można w tej chwili w tym pinpointerze za pomocą tej aplikacji przestawić i to jest bardzo fajne, bo to ułatwia, tak jak powiedziałem na początku, użytkowanie. Jak czegoś nie pamiętamy, nie mamy instrukcji, mamy wszystko ustawione. No i zaczynamy, uruchamiamy aplikację. Musimy nacisnąć na pinpointerze przycisk i przytrzymać go. On wyda krótki dźwięk po 5-8 sekundach i zapali się czerwona czy zielona dioda, czerwona na początek. Wtedy przechodzimy tutaj do połączenia. Oczywiście to jest wersja jeszcze w języku rosyjskim, będzie w angielskim i w polskim za chwilę. To jest połączenie proste. Po naciśnięciu tego przycisku i naciśnięciu sparowania uruchamia się tutaj aplikacja. Macie wszystkie ustawienia, macie czułość urządzenia, macie dźwięk, wibracje, możecie wyłączyć dyskryminację, przełączyć latarkę, wyświetlać status baterii, doregulować sobie dokładnie czułość tego urządzenia, zmienić dźwięk, zmienić głośność. Tak naprawdę opcją na dole nadpisujecie po prostu sobie te ustawienia i pinpointer się w tym trybie uruchamia. Będą update'y tego pinpointera, co też jest nowum, czyli i aplikacja, i update'y, i automatyczne włączanie to jest naprawdę taki zestaw, który świadczy o tym, że to jest ciekawe rozwiązanie.